myślę, że w tej chwili już na przełomie lat kobiety postrzegane są w branży motoryzacyjnej. Dobra, jedziemy. Zresztą ja jestem z zawodu biologiem, więc dla mnie to był w ogóle obcy świat. Ale na pewno nie wyglądało to tak, że wymarzyłam sobie pracę w motoryzacji. Po prostu tak potoczył się mój los, z czego zresztą bardzo się cieszę. No to motoryzacją zainteresowałam się, jak kupiłam pierwszy samochód. W warsztacie pojawiłam się z bardzo prozaicznego powodu, mianowicie poznałam mojego aktualnego męża Przemka, który jest współwłaścicielem. No i tak spotykaliśmy się dosyć długo. Moje życie się potoczyło w ten sposób, że szukałam pracy, no i postanowiliśmy, że nadal będziemy prowadzili rodzinny warsztat tak jak przez ostatnich 30 lat. Firmę prowadzimy od 1999 roku, więc już trochę czasu. Uczyłam się, czytałam, no bardzo fajną rzeczą były gazetki Intercarsu. Takie wiadomości Intercarsu, które tam gdzieś są też wyłożone, bo tam było właśnie bardzo dużo wiedzy, takiej fachowej wiedzy, którą ja mogłam po prostu sobie przeczytać i przyswoić. No oczywiście poza znajomością branży i jakby tematu, to przede wszystkim jest kwestia budowania dobrej atmosfery i doboru odpowiednich ludzi i zarządzania nimi. Od początku przełamywałam stereotypy i wzorce kobiet w serwisie samochodowym, bo od początku nie byłam osobą, która zajmuje się, nie wiem, papierami, księgowością, czyli tak jak to było przyjęte, tylko robiłam rzeczy, które były do tej pory przypisane do mężczyzn. I ja też na początku sobie nie zdawałam sprawy, że będę miała tak dużą styczność, jeśli chodzi o moją pracę z mechaniką, bo wydawało mi się, że chłopaki ogarną jedną część, ja ogarnę swoje, a to się tak przenika. Wspólnie z mężem prowadzimy już 10 lat serwis. Moje obowiązki polegają na tym, żeby przyjąć samochód od klienta, spisać zlecenie, ofotografować samochód. Miałam taki przewód ogrodowy, wężowy i tak jakby przewód od listwy, który idzie na paliwo. No, on pękł i akurat ten przewód, który miałam w aucie, pasował. Wcześniej rzeczywiście było trudniej o kobietom w branży. Po pierwsze były traktowane z takim lekkim przymrużeniem oka. No, zdarzały się też takie zachowania seksistowskie nawet. Wszyscy nasi mechanicy są naszymi uczniami. Więc każdy mechanik, który pracuje u nas na hali, był kiedyś, przyszedł jako młody chłopak, więc no nie ma czegoś takiego, że oni przyszli, o baba, nie. Oni po prostu przyszli i ja tu zawsze byłam. Ja ich przyjmowałam do tej nauki. Później ja z nimi podpisywałam umowę o pracę. Więc dla nich to jest naturalne, że ja tu jestem i że to dla nich nie jest to dziwne. Mechanicy początkowo przyglądają się i zastanawianie się, co ja tutaj robię, czyli w sumie, czy ja to tak jestem, bo tylko rozmawiam z tym mechanikiem, czy później ja będę jednak nim zarządzała. Ale jak później się orientują, że to wygląda tak, jak wygląda, nie miałam problemów. W moim wypadku, jeśli chodzi o mechaników, to raczej nie mam z tym problemu, aczkolwiek wiele rzeczy trzeba było sobie wypracować, że tak powiem. To, że byłam, na tyle miałam świeży umysł i to, że nie byłam zmanierowana pewnymi sytuacjami, pewnymi doświadczeniami, to też nam dużo dało. Ten szacunek u mechaników, to myślę, wydaje, że w ten sposób się wypracowało, że trzeba było z nimi rozmawiać, trzeba z nimi było nawiązać jakąś taką poniekąd też przyjacielską więź, na taką stopę, żeby oni też wiedzieli, że no my jesteśmy ludźmi i też mogą zawsze przyjść z czymkolwiek potrzebują do nas, że jesteśmy zawsze pomocni. Takie właśnie, że baba, to się trafiają u takich starszych panów generalnie. No początki były bardzo trudne, tym bardziej, że to były lata 90., czyli takie czasy, no, gdzie nie bardzo akceptowano kobiety w branży, bądź nie bardzo, może nie tyle akceptowano, co nie bardzo rozumiano. Takiego mamy klienta, który przyjechał pierwszy raz swoim autem, wszedł i ten nie powiedział, że on chce rozmawiać z mężczyzną, bo on z kobietą z babą, dokładnie z babą, nie z kobietą, on z babą nie będzie rozmawiał o samochodzie. Z drugiej strony trudno też się dziwić ludziom, że w ten sposób podchodzą, bo jeżeli przez lata byli przyzwyczajeni do tego, że kompetentną osobą w serwisie samochodowym jest mężczyzna i klient trafia z problemem i opowiada jaki tam ma problem z samochodem jakiejś kobiecie i najczęściej się kończyło tym, to ja przekażę koledze i musiał opowiadać to drugi raz, to trudno się dziwić, że ci klienci od razu wychodzili z założenia, że ta kobieta, to ona pewnie zajmuje się innymi rzeczami, tak? Właśnie te małe, drobne rzeczy tak się utarły ludziom w pamięci, że jak już kobieta przychodzi jako fachowiec, no to nie jest już tak jakby
traktowana jak fachowiec. Mamy biurko, gdzie po jednej stronie siedzi mąż, po drugiej stronie ja, wchodzi klient i jest sytuacja, że oczywiście od razu do mężczyzny się kieruje, a kobiety traktuje jak powietrze. Jak mąż mówi, że ja mam przyjąć klienta czy tam obsłużyć, to jest zdziwiony dlaczego. Skoro siedzi mężczyzna, a on ma iść do kobiety. Musiał się przekonać, że ja wiem, o czym mówię. Że ja nie tylko siedzę i spiszę te zlecenie, ale ja wiem, jak jest zbudowany samochód, wiem, że jeżeli, nie wiem, coś tam mu stuka, to może być, nie wiem, łącznik stabilizatora albo wybita tuleja w wahaczu i to nie jest dla mnie niczym dziwnym. Spotykałam się z nieprzyjemnymi sytuacjami, ale myślę, że w tej chwili już jest naprawdę bardzo fajnie. Te sytuacje też były do przejścia. Z tego pokolenia, tacy jak moi synowie, dla nich to już jest naturalne. Oni podchodzą zupełnie inaczej, już dla nich to nie ma tego różnicowania kobieta-mężczyzna, byle byłby fachowiec. Na pewno kobiety w branży motoryzacyjnej wnoszą to, że klientki chętniej i spokojniej mogą przyjść do warsztatu i pogadać też nie tylko o tym, że mają do naprawy auto, ale poplotkować o paznokciach, o tym, że dziecko im w nocy płakało, więc czują się tutaj swobodnie, przynajmniej u nas w warsztacie. Trzeba mieć cechy empatyczne, to znaczy mieć wrażliwość na innego człowieka, wiedzieć, w jaki sposób do niego dotrzeć. Kobiety przewyższają na pewno mężczyzn w dokładności. W tym, że ja tutaj nawet u nas zawsze wszystkie zlecenia są spisane, zawsze wszystkie zlecenia są opisane, a widzę, że moi synowie to tylko tak tam pobieżnie. Więc ta obecność kobiet właśnie w budowaniu relacji z klientami jest bardzo, bardzo fajnie postrzegana i przez naszych klientów, no i my też się w tym dobrze czujemy. Właśnie odkąd powstał blog Warsztat na Obcasach, że jest coraz więcej klientek, mają większe zaufanie, czyli są mniej zestresowane, bardziej otwarte i łatwiej jest nam wtedy współpracować. Jesteśmy dokładne, bardziej jesteśmy jakoś tak skupione na potrzebach klienta. Firma Intercars wspiera mnie w codziennej pracy już od wielu, wielu lat. My jesteśmy, nie wiem, trudno by było określić, ale myślę, że klientem od 20 lat, jak nie więcej. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem na każdym szczeblu, od zarządzania po pomoc merytoryczną. Intercars na pewno jest firmą, która zawsze jest o krok do przodu w stosunku do innych dystrybutorów i w dostarczaniu wiedzy dla nas, dla serwisów samochodowych, co jest nam niezbędne, a my często na to nie mamy czasu, żeby się sami tym zainteresować. Mnóstwo jakichś tam działań marketingowych czy reklamowych uważam za niemalże wzorcowe. Myślę, że z obydwu stron czerpiemy korzyści. Sądzę, że powinno być nas więcej, przede wszystkim. Kobiety w warsztatach samochodowych są niezmiernie potrzebne. Po pierwsze, kobiety łagodzą obyczaje. Chciałabym, żeby kobiety były postrzegane w branży motoryzacyjnej jak równorzędni partnerzy. Myślę, że kobiety chętniej wybiorą warsztat, jeżeli mogą tam spotkać kobietę w obsłudze klienta. Kobiety są trochę bardziej elastyczne, więc myślę, że ta synergia tutaj kobiet i mężczyzn w warsztatach jest bardzo potrzebna, bardzo niezbędna i na pewno plusuje. Do tej pory jednak kobiety miały sporo negatywnych doświadczeń z serwisami samochodowymi i szukają miejsca, gdzie będzie lepiej, będzie fajniej, więc jeżeli widzą coś nowego, to je przekonuje. Innym koleżankom z branży i nie tylko z branży, tym, które myślą o tym, żeby przejść do tej branży, bo poczują, że to może być coś fajnego, życzę przede wszystkim odwagi i wiary w siebie. I się nie bała, żeby się uczyła, żeby rozwijała się i w tym świecie męskim można się spokojnie odnaleźć. Nie ma znaczenia, czy zarządza firmą kobieta czy mężczyzna. Chodzi o to, żeby się doszkalać też w tej części, której wydawało mi się, że wcale mnie nie będzie interesowała, czyli właśnie naprawy, części i te rzeczy takie stricte techniczne. Żeby się nie bały, żeby odważnie, tak jakby się nie zniechęcały przede wszystkim, ale generalnie, żeby się nie bały i żeby nie brały sobie słów jakichś nieprzychylnych do siebie za bardzo. No i żeby pamiętały, że to, że są dziewczynami, to nie oznacza, że mają mniej siły, że czegoś nie potrafią, że czegoś nie ogarną, że nie mają wyobraźni przestrzennej, czy cokolwiek w ogóle jakiegoś takiego. Że jak chcą, to można.